Siemanko, chciałbym Ci przedstawić kilka przydatnych informacji związanych z pompkami obiegowymi występującymi przy piecach Webasto Thermotop CE. Zazwyczaj są to pompki Pierburg. I w nowszym Thermotop V pompki Buchler. Troszkę różnią się budową, ale zasada działania jest ta sama. Film podzielimy na takie 3 części. Jak ją zdiagnozować dobrze, jak naprawić i ewentualnie, jeżeli nie da się naprawić, to czym zastąpić, jakimś tam tańszym zamiennikiem. A więc tak, pompkę sprawdzamy na kilka sposobów. Przede wszystkim najpierw trzeba ją sprawdzić na krótko, podłączając napięcie 12V, jeżeli pompka jest z osobówki, na czarny plus, na brązowy lub żółty masę. I oprócz tego trzeba też zmierzyć jej oporność. Wzorowa oporność powinna wynosić 9,8 kΩ. Tak do 10 kΩ jest ok. No tutaj jest akurat widać 9,95, to jest ok. Pompka może być na kilka sposobów uszkodzona. Może nie mieć oporności, a po podaniu napięcia może się normalnie kręcić. Może mieć oporność, a nie kręcić się. Może też mieć oporność i startować, ale tylko z jednej pozycji. Ponieważ jak tu widać, ona się zatrzymuje w 2 pozycjach, tak jakby. I z jednej może nie startować. No i trzeba pamiętać też o tym, żeby nie włączać pompki na sucho. No świeżo po wyciągnięciu, jak jest mokra, nie ma problemu, ale na sucho lepiej nie włączać, bo będzie się działo coś takiego jak tutaj. Wirnik wpadnie w rezonans i może popękać. No może mi się uda na włączonej kamerze robi się coś takiego. Także lepiej nie włączać na sucho. Tak jak widać, kręci się, nie ma oporności, więc pod sterownikiem będzie już wywalać błąd. No i ewentualnie jak taką pompkę naprawić. Niby jest nierozbieralna. W środku najczęściej łapie zimne luty na elektronice. Ale te pompki, które mają kabel, są zalane taką żółtą, twardą masą. To jest bardzo ciężko odskrobać. Te pompki, które mają dekiel takie na wtyczkę, nie są zalane, je bardzo łatwo otworzyć, włożyć do piekarnika, podgrzać powyżej 100 stopni i je
ten dekielek można zdjąć łatwo. Poprawić zimne luty na tych małych elementach i powinna pompka ożyć. Ewentualnie, no jeżeli jest spalona, no to już nie. Tyle co do naprawy. Jeżeli nie uda nam się naprawić tej pompki, no to można kupić pompkę nową. Oryginalne już prawie niedostępne, te z kabelkiem. Można kupić te zamienniki na kostkę. W opisie filmu podam numery kostek, jakie trzeba sobie zmontować, żeby przejściówkę zrobić z tej kostki na sterownik do pieca. No najłatwiej to sobie zrobić tak. Odciąć kabelek przy samej pompce. Tutaj zarobić końcówki. Wsadzić nowe piny. I założyć taką kostkę. I przejściówka gotowa. Ja robię takie całkiem nowe sobie przejściówki. Z tym, że trzeba pamiętać tu długość kabla. Chyba 19 lub 20 cm. Chyba że pompkę mamy do BMW E60 albo Volkswagena Peytona, to kabelek musi mieć 50 cm. Z tych zamienników pompek ja osobiście używam najczęściej pompek NTY. Jak do tej pory chyba tylko dwie się zdarzyły buble. Tak to chodzą w miarę cicho, bo te najtańsze Chińczyki lubią sobie głośno pracować, wibrować. Te jak na razie są całkiem ok, także można je zamieniać. No i wiadomo, przy kupowaniu pompki zachować sobie tylko kąty, bo nie zawsze w tych zamiennikach pasuje ta kopułka ze starej pompki. Tam się różnią pół milimetra, już nie wejdzie. I numery tych pompek właśnie z tymi odpowiednimi kątami też podam w opisie filmu, także zajrzyjcie sobie do opisu. Tam i numery kostki, i numery pompek podam, żeby było łatwiej poszukać, bo są zarówno takie, te najbardziej popularne, jak i te występujące w BMW. Pod tym kątem nie ma z tym problemu z dostępnością. Także polecam sobie wymienić, jeżeli nie da się rady tego odratować na nową. Nie jest droga, tam do 200 się taką pompkę spokojnie trafi, nawet poniżej. No i co? Powodzenia w remontach pieców.